Polacy wyszli do sojuszu sprzeciwu wobec szantażu surowcowego Chin i uderzą razem z całym Zachodem w sojusz chińsko-rosyjski. Odejście Niemiec od atomu zostało uznane za błąd historyczny. Rozmowy z Iranem obniżają cenę ropy. Jest 5 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Nie wobec szantażu surowcowego. Zachód bije w sojusz Chin i Rosji. Świat zachodni jednoczy się we współpracy z partnerami z całego świata. Świat zachodni jednoczy się we współpracy z partnerami wobec groźby szantażu surowcowego Chin. Taka współpraca doprowadziła już do pozbawienia Rosjan podobnego narzędzia w sektorze gazu. To uderzenie w sojusz Chin i Rosji. Polska jest w centrum gry o uniezależnienie Zachodu od surowców z Chin, które może posłużyć jako broń, tak jak kiedyś zależność od gazu rosyjskiego. To uderzenie w sojusz chińsko-rosyjski, który nabiera rumieńców. 4 lutego w Waszyngtonie odbyła się ministerialna konferencja o surowcach krytycznych. Wzięli w nich udział przedstawiciele 54 krajów oraz Unii Europejskiej. Celem była budowa odpornych łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Jest to grupa minerałów niezbędna w wysokich technologiach, np. w zaawansowanych rozwiązaniach sektora obronnego albo energetyce odnawialnej czy elektromobilności. USA podpisały podczas konferencji 11 memorandów i układów ramowych o współpracy przy surowcach krytycznych z krajami innymi niż Chiny, np. z Maroko, Peru czy Uzbekistanem. Amerykanie podpisali też w ostatnich miesiącach 10 takich porozumień, a negocjują kolejne 17. Mają one doprowadzić do lepszego dostępu do takich surowców i ułatwić finansowanie projektów potrzebnych do ich pozyskania. Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił inicjatywę FORGE, która zastąpi Partnerstwo na rzecz Bezpieczeństwa Surowcowego MSP. Do czerwca obradom tej inicjatywy będzie przewodzić Korea Południowa w celu rozwoju współpracy surowcowej. Rządy mają współpracować z sektorem prywatnym w celu rozwoju projektów. Przykładem może być memorandum spółki Glencore z Orion Critical Mineral Consortium w sprawie zakupu aktywów w Demokratycznej Republice Kongo. USA, Unia Europejska i Japonia mają przygotować plany działania na rzecz odporności łańcuchów dostaw surowców krytycznych. W ich ramach mają koordynować politykę handlową, w tym cen surowców na granicach, w celu ochrony własnych łańcuchów dostaw. W ciągu 30 dni ma zostać zawarte memorandum USA-Unia Europejska w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego. Ma promować ochronę bezpieczeństwa ich dostaw, a także gromadzenia ich zapasów. Polacy wzięli udział w konferencji w USA i popierają współpracę całego Zachodu na rzecz uniezależnienia od surowców chińskich. Polska wzięła udział w konferencji na temat minerałów krytycznych. To sprawa bardzo ważna dla całego Zachodu, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem, z którym już mierzyły się od jakiegoś czasu nasze firmy. Najpierw niedoboru magnesów, a później mieliśmy do czynienia z propozycjami stanowiącymi de facto reglamentację krytycznych minerałów, dodał cytowany przez podcast Energy Drink. To jest coś, wobec czego stanowisko ma Unia Europejska, a teraz USA zaproponowały wielką międzynarodową inicjatywę. Z jej celami Polska i Unia się zgadzają, tłumaczył minister. Minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu, a ich produkcja powinna być geograficznie bardziej zróżnicowana, bo jest to element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i łańcuchów dostaw, powiedział na konferencji prasowej. Polska może odegrać rolę w budowie suwerenności surowcowej Zachodu jako jeden z największych producentów miedzi i srebra. Polski KGHM jest zaangażowany w ich wydobycie oraz przerób na całym świecie. Warto przypomnieć, że Niemcy, Francja i Włochy mają według Reutersa animować inicjatywę unijną Resource EU, zmierzającą do uniezależnienia Europy od dostaw surowców krytycznych z Chin. Współpraca z USA oraz Japonią może ułatwić działanie. Szczegóły planu Resource EU zostaną dopiero przedstawione, choć inicjatywa została ogłoszona już w grudniu 2025 roku. Źródła Reutersa przekonują, że Francja ma zająć się finansowaniem, Niemcy mają pozyskiwać źródła dostaw, a Włochy będą magazynować zapasy. W inicjatywę zaangażowało się już 10 krajów członkowskich. Inicjatywa Resource EU przypomina plan Repower EU, który został już poparty propozycją legislacyjną o rozstaniu z gazem Rosji w Europie. Przyjęte przepisy zakładają stopniowe wygaszanie kontraktów gazowych z Rosjanami do listopada 2027 roku. To odpowiedź na kryzys energetyczny wywołany przez Rosjan ograniczeniem dostaw gazu do Europy w 2021 roku przed inwazją na Ukrainie. Moskwa wykorzystała zależność Europejczyków jako broń w celu paraliżu ich odpowiedzi na agresję.
Resource EU uderza w takie samo narzędzie w rękach Chin. Tym samym bije w sojusz chińsko-rosyjski, którego znaczenie podkreślał w ostatnim czasie prezydent Władimir Putin. Przywódcy Chin i Rosji rozmawiali zdalnie o współpracy 4 lutego. Putin ocenił, że relacje z Chińczykami są, jak cytuję, wieczna wiosna. Chiny zawarły z Rosją porozumienie o partnerstwie strategicznym bez ograniczeń tuż przed inwazją na Ukrainę z lutego 2022 roku. Od tego czasu Chińczycy wspierają Rosjan militarnie, materiałowo i technologicznie, między innymi pomagając im omijać sankcje Zachodu oraz kupując surowce rosyjskie. Rosjanie zaoferowali od tego czasu Chinom ekspansję, także w sektorze energetyki odnawialnej. W tym kontekście uniezależnienie Zachodu od surowców z Chin ma podobne znaczenie do porzucenia zależności od gazu rosyjskiego. Inicjatywa surowcowa Zachodu z Waszyngtonu to krok ku większej swobodzie strategicznej wobec zagrożenia ze strony Chin i Rosji, w której Polska może odegrać pewną rolę. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Przesmyk suwalski. Projekt połączenia elektroenergetycznego Harmony Link ma się ciągnąć pod ziemią. Operator polskiego systemu elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne wytyczył 28 stycznia szlak podziemnego połączenia pomiędzy Polską a Litwą. Znamy szczegóły projektu, który ma wzmocnić bezpieczeństwo energetycznego przesmyku suwalskiego między Polską a krajami bałtyckimi, a więcej na stronie energydrink.today. Ustawa sieciowa do przodu. Komisje sejmowe zajmą się w przyszłym tygodniu projektem ustawy sieciowej. Minister energii przekonuje, że zawarł kompromis z przedsiębiorcami. Kluczowy zapis dotyczy nowych obowiązków mających oczyścić rynek z projektów spekulacyjnych OZE, ale podnoszących ryzyko dla inwestorów. Nowe oblicze gazowe. PGNiG Obrót Detaliczny zmienił nazwę na Maj Orlen, a teraz ma nowego prezesa. Został nim Artur Stawiarski. W przeszłości pracował 20 lat w grupie E.ON, wcześniej RWE Polska i RWE Stoen Operator. Fala magazynów. Według obliczeń Aurora polska instalacje magazynów energii mogą zwiększyć moc około 39 razy w latach 2025-2030. Powodem ma być wsparcie inwestycji w elastyczność systemu elektroenergetycznego promowane przez obecną politykę energetyczną. Teraz wieści z Europy. Błąd historyczny. Fatih Birol, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej, określił decyzję Niemiec o zamknięciu elektrowni jądrowych jako, cytuję, historyczny błąd, wskazując jednocześnie, że zależność tego kraju od surowców z Rosji zagroziła jego bezpieczeństwu. Korekta klimatyczna. Według Handelsblatt Komisja Europejska ma przedłużyć obowiązywanie darmowych uprawnień do emisji CO2 w EU ETS dla przemysłu. Propozycja ma się pojawić w lipcu. Przemysł energochłonny ostrzega, że obciążenia klimatyczne zagrażają jego konkurencyjności i domaga się reformy ETS-u. Wsparcie norweskie. Norwegia zamierza wspierać bezpieczeństwo dostaw gazu i ropy do Unii, ale także energetykę odnawialną i wychwyt oraz składowanie dwutlenku węgla CCS. Przypomina, że Europa będzie potrzebować węglowodorów norweskich jeszcze przez dekady. LNG z USA. Ukraiński Naftogaz podał, że odebrał pierwszą transzę LNG z USA zakupionego w polskim Orlenie. Kolejne mają dotrzeć na przełomie lutego i marca. Gaz został odebrany w terminalu w Świnoujściu. Trwają rozmowy o kontrakcie długoterminowym. Jeszcze wieści ze świata. Implozja naftowa. Import ropy z Rosji do Indii w styczniu spadł do 1,215 milionów baryłek dziennie, czyli o 12% miesiąc do miesiąca. Indyjskie rafinerie ograniczają zależność od Rosjan, negocjując dalej układ handlowy z USA. Deficyt wzrośnie. Rosyjski deficyt publiczny może wzrosnąć do 3,5, a nawet 4,4% PKB, czyli niemal trzykrotnie powyżej planowanych 1,6%, ze względu na spadek przychodów ze sprzedaży ropy. Dochody z ropy i gazu spadły w Rosji w styczniu o połowę, miesiąc do miesiąca. Chiny kontra Europa. Chińczycy skrytykowali dochodzenie Komisji Europejskiej w sprawie możliwości nieuczciwego subsydiowania producenta turbin wiatrowych Goldwind. Przekonują, że Europejczycy powinni pozostawić otwarty rynek. Rozmowy zamiast ataku. Bezpośrednie rozmowy Iran-USA odbędą się 6 lutego w Omanie. Lokalizacja została zmieniona z Turcji na wniosek Irańczyków. Rozmowy zmniejszają ryzyko ataku USA i obniżają cenę ropy do około $68 za Brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.